Witam po raz kolejny ze studio EBF Warszawa Procurement Festival. Udało mi się złapać Dagmarę Kołodziejczyk, która reprezentuje firmę Together Consulting. Od razu po jej wykładzie na jednej ze scen, gdzie było o procesie transformacji, było o roli lidera w procesie transformacji. Dagmara, jakbyś mogła się przedstawić, powiedzieć, co robicie jako firma i nawiązać, podsumować to, co pokazywałaś, bo wiem, że był to business case, więc nic, mało teorii, dużo praktyki. Zgadza się. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za rozmowę. Ja jestem trenerem, coachem biznesu, konsultantem. Od prawie 20 lat wspieram firmy w różnego rodzaju procesach rozwojowych. I case, o którym opowiadałam, to jest jeden z moich ulubionych. Cóż, nie będę tego ukrywać. Ja transformację też uwielbiam. Transformacja to jedno, natomiast cała atmosfera pracy z tym zespołem to było naprawdę niezwykłe doświadczenie, dwuletnie, więc naprawdę długi proces, gdzie wspieraliśmy cały zespół biura zakupów przechodzącego transformację biznesową, czyli od rozproszonych zakupów do centralizacji i to był biznesowy kontekst. A my ich wspieraliśmy rozwojowo w kontekście miękkich obszarów, czyli pracowaliśmy z całym zespołem. A zdradzisz, jak duży to był zespół? Jak zaczynaliśmy, to było ich prawie 40 osób, dzisiaj jest ich ponad 60. To całkiem spory. Więc i on się już może się tak nie rozrasta, natomiast cały czas się rozwija. Dzisiaj można powiedzieć, że zmiana została przeprowadzona z sukcesem, zarówno ta biznesowa, jak i ta rozwojowa. Po drodze było wiele wyzwań, z którymi i zespół Dwuletni sobie proces radził. transformacyjny, Tak, pamiętajmy. cała transformacja biznesowa to nawet ponad 2 lata, prawie 3 lata zajęła, a my żeśmy weszli w takim momencie, gdzie oni poczuli, że potrzebują wsparcia w komunikacji, we współpracy, w budowaniu zespołowości, więc jakby z całym zespołem pracowaliśmy nad takim wzmacnianiem ich kompetencji miękkich, żeby przez tą zmianę przeszli bardziej płynnie, bardziej ze spokojem, co nie zawsze jest łatwe. I też pracowaliśmy z całym zespołem menedżerskim w takim rozwoju też kompetencji przywódczych, żeby ten zespół przez tą zmianę przeprowadzić. Więc tych wyzwań w kontekście samego zespołu było bardzo dużo i to jakby była jedna perspektywa, ale druga perspektywa to była kwestia klienta wewnętrznego do biura zakupów, tak? No bo tam też trzeba było tą zmianę wdrożyć, przekonać do tej zmiany, komunikować tą zmianę i Przypomnę budować... tylko, że dotyczyło to procesu centralizacyjnego, więc dodatkowy wymiar. Dokładnie. Klient wewnętrzny przy procesie centralizacyjnym, to sam mam takie doświadczenia, No właśnie. jest jakby rola i możliwości przystopowania zmiany, bądź bycia proaktywnym wobec zmiany, no to te możliwości są niesamowite. Można sobie zrobić przysłowiowe kuku, a można sobie bardzo, bardzo pomóc. Więc fajnie, że też o tym mówisz, że to nie tylko praca z zespołem, wzmacnianie kompetencji samego zespołu, ale też jednym z wymiarów, zapewne powiesz jeszcze o innych, była ta zasady współpracy, sposób współpracy z klientem wewnętrznym. Zdecydowanie tak, dlatego że no, tam ta zmiana dla klienta wewnętrznego też była trudna, bo coś im odbierano. Więc trzeba było z jednej strony wytłumaczyć, czy też pokazać wizję, zasadność tej zmiany, ale z drugiej strony też biuro zakupów na bieżąco reagowało na potrzeby tego biznesowego klienta. Dopasowywało ten proces transformacji. No, mieliśmy wiele dyskusji o tym, jak zaopiekować te wyzwania, ponieważ tam było raz, że dużo, czasami niezrozumienie, czasami niezgoda, czasami naprawdę duża krytyka wobec tej zmiany. No i cały zespół zakupów uczył się tej odwagi, asertywnej komunikacji, tej partnerskości. Tak? Cały ten proces, jakbym miała go tak podsumować na jednym słowem, to był dialog. To było o dialogu. I kolejnym wymiarem był też dialog, że tak powiem, z otoczeniem zewnętrznym. Mieliśmy klienta wewnętrznego, no ale byli też i dostawcy, którzy zaczęli doświadczać również tej zmiany. Więc naprawdę wielowymiarowa zmiana i w samym środku tych zmian wielowymiarowych, no jeszcze zmiana na poszczególnym, u każdego z pracowników, wewnętrzna, tak? Czyli żeby być odpornym na te różne bodźce,
żeby nie dać się zwariować. Rozumiem, że projekt trwał też w czasach covidowych. Zaraz po covidowych, zaraz po wybuchu wojny, w trakcie inflacji, w trakcie recesji. Czyli takie prace kupieckie, które jakby bardzo dużo ograniczają, dają dodatkowe czynniki ryzyka, ten Zgadza się. resilience, żeby być odpornym, Tak. a tutaj zmiana. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i każdy z tych kupców mierzył się raz, że z zewnętrznymi bodźcami, ograniczeniami, no ale też z wewnętrznymi obawami i niepewnością, no bo trzeba nadal swoje cele realizować, a Ładnie. świat zewnętrzny nie pomaga. Więc faktycznie taki naprawdę mega życiowy case, który każdego z nas, myślę, zarówno nas jako firmę konsultingową, ale i biuro zakupów i samą firmę bardzo dużo nauczył, że jak mówimy o moim temacie, no to co jest tym czynnikiem, który pozwala ten sukces osiągnąć w tak dużej transformacji wielowymiarowej, no to jest właśnie rola lidera, który cały czas jest w tej zmianie obecny, ale i też sam się zmienia, sam się cały czas rozwija, będąc tym angażującym liderem dla zespołu, dbającego o potrzeby zespołu, będąc partnerem dla biznesu i dbając o siebie, żeby w tym wszystkim faktycznie jeszcze na koniec dnia mieć poczucie satysfakcji i spełnienia. I muszę powiedzieć, że dzisiaj ten zespół, my go sobie tak wewnętrznie nazywamy best in class, biuro zakupów. I wiemy, że ma ogromny wpływ już na biznes i dzisiaj ta komunikacja z biznesem i z zarządem jest partnerska. Właśnie, bo to jeszcze Już to ten jest wątek zarząd. chciałbym poruszyć. Już mam pytanie właśnie w tym zakresie, bo to bardzo duże zaufanie Tak. z punktu widzenia zarządu. W trudnych, tak jak mówiliśmy, w trudnych czasach działo się pewnie wiele. Gdzieś ta marżowość spadała, gdzieś właśnie wojna, COVID, wszystkie te ograniczenia i bardzo świadomy zarząd, ja bym to tak określił. Tak. Ja rozumiem, że pewnie był jakiś tam set czynników, który do tej zmiany, czy do pomysłu tej zmiany doprowadził, ale danie przestrzeni na poziomie Tak. zarządu liderowi biura zakupów, dyrektorowi biura zakupów, tak go nazwę, Tak, bo domyślam tak. się, że w tych strukturach to Tak. tak funkcjonowało. Pełnego zaufania i jakby pracy w tak długim projekcie transformacyjnym, to myślę, że nie do przecenienia właśnie świadomość na poziomie zarządu. Zdecydowanie tak. To poruszasz bardzo ważną kwestię, ponieważ biuro zakupów było jako siłą rzeczy centrum całej tej zmiany. Natomiast ogromne wsparcie przełożonego członka zarządu, który w różnych turbulentnych momentach stał twardo za No właśnie, swoim zmiana dyrektorem. niełatwa i jeszcze trzeba było na poziomie zarządu też pewnych rzeczy bronić. Zgadza się. I myślę, że tu kluczem do właśnie tego, że to wszystko się działo dalej i nikt tej zmiany nie cofnął też, no bo to też można było powiedzieć, dobra, nie robimy, cofamy, bez sensu, za dużo tych wyzwań. To było ta ciągła rozmowa i o takim też przyjmowaniu tego feedbacku i z zarządu, i od klienta wewnętrznego, co zrobić inaczej, żeby im też w tej zmianie pomóc, żeby to nie było takie dramatyczne i traumatyczne dla wszystkich. To faktycznie było słuchanie tych potrzeb, odpowiadanie i reagowanie na te komunikaty, które docierały od różnych interesariuszy. Super. Bardzo duża zmiana. Potrzebny ekspert, który powie. Ja wiem, ja też w konsultingu od wielu lat, więc czasem trudno jest tłumaczyć rolę i zaangażowanie takiego eksperta. Natomiast bardzo dużo czynników też i zewnętrznych, wewnętrznych i w otoczeniu. Fajnie, że zmiana się udała. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo również. I Jeżeli jakieś dalszych pytania się pojawią, jeżeli Zapraszam pojawią się serdecznie. pytania co do samej zmiany, tutaj proszę najlepszy adres, żeby takie informacje, jeżeli potrzebujecie wsparcia ze zmianą, pewnie nie tylko jeżeli chodzi o zakres zakupowy, to rozumiem, że firma też pracuje nad zmianą w innych obszarach. Tak, zdecydowanie. Wspieramy generalnie firmy w rozwoju i w rozwijaniu przywództwa i rozwijaniu zespołów, efektywnych zespołów, więc zapraszamy serdecznie. Super. My dziękujemy za udział w naszej konferencji. Zapraszamy w przyszłym roku, gdzie będzie o zmianie na pewno też. Dziękuję Dzięki. bardzo.